Cześć, tu Ola i kanał Polegi Travels. Dzisiaj opowiem Wam trochę o rzeczach, o których powinniście wiedzieć, zanim zaplanujecie turystyczną podróż na Maltę. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Później pojechaliśmy do Grecji, a teraz przenieśliśmy się na Maltę. Dołączcie do nas w tej podróży. Sezon podróży na Maltę właśnie się zaczyna, więc uznałam, że taki film będzie dla Was przydatny. I na początek dziękuję Wam za wsparcie pod naszymi wszystkimi filmami. Jeżeli uważacie, że są one przydatne i potrzebne, to okażcie nam wsparcie, zostawiając kciuka w górę, jakiś komentarz pod filmem i oczywiście subskrybując kanał. Tymczasem, jeśli chodzi o podróż turystyczną na Maltę, zacznijmy od dokumentów. Malta jest krajem, który należy zarówno do Unii Europejskiej, jak i strefy Schengen. Dlatego jako obywatele Unii Europejskiej możemy tutaj wjechać na dowodzie osobistym lub paszporcie, w zależności od tego, co akurat macie, ale dowód w zupełności wystarczy. Co więcej, na Malcie możecie przebywać do 90 dni bez konieczności rejestrowania swojego pobytu. Kolejna rzecz to waluta. Obowiązującą walutą na Malcie jest oczywiście euro. W sklepach, w muzeach, we wszystkich atrakcjach turystycznych, nawet w autobusach komunikacji miejskiej można płacić kartą. Tak naprawdę gotówka nam przydaje się tylko wtedy, kiedy wybieramy się na zakupy na lokalny targ. Poza tym naprawdę wszędzie można płacić kartą, co jest też bardzo wygodne i jest dużym ułatwieniem, także nie musicie się martwić, żeby mieć ze sobą gotówkę. Język. Malta jest krajem dwujęzycznym. Urzędowymi językami są język maltański i język angielski. Wszyscy tutaj mówią po angielsku, dlatego nie ma w ogóle problemu, żeby się w tym języku porozumieć. Dodatkowo dużo ludzi na Malcie zna język włoski i też bardzo dużo innych języków, dlatego że mieszka tutaj dużo cudzoziemców i tak naprawdę można się dogadać w wielu różnych językach, ale angielski jest w zupełności wystarczający, jeżeli przyjeżdżacie tutaj na wakacje. Kolejna ważna kwestia to jest transport publiczny. Transport publiczny na Malcie to jest sieć autobusów, które działają zarówno na Malcie, jak i na Gozo. Dodatkowo funkcjonują też promy, którymi można dopłynąć z Malty na Gozo, na wyspę Comino, ale też na przykład ze Slimy do Valetty albo z Valetty do Trójmiasta. I to jest wszystko, jeśli chodzi o transport publiczny. Tutaj nie ma pociągów, nie ma tramwajów, nie ma metra. Mamy tak naprawdę do dyspozycji na wyspie tylko autobusy. Czy to wystarcza na pobyt turystyczny? Zazwyczaj słyszę bardzo dobre opinie od turystów, którzy przyjeżdżają na Maltę. Mówią, że naprawdę transport publiczny jest tutaj dobrze rozwinięty i wszędzie można dojechać. I powiem Wam szczerze, że na samym początku, kiedy tutaj przyjechałam i też wydawało mi się, że jestem tutaj tylko na kilka tygodni i później wyjeżdżam, to też miałam takie wrażenie, że transport publiczny działa tutaj naprawdę sprawnie i że tak naprawdę wszędzie da się nim dojechać. I dopiero po kilku miesiącach tutaj zupełnie zmieniłam podejście i moją opinię na temat lokalnego transportu. Bo oczywiście da się tym transportem dojechać w najważniejsze miejsca na wyspie. Świetnie skomunikowana jest Valletta, Slima, nawet St. Paul's Bay, Bugiba. I z tych miejsc da się dojechać w inne miejsca, więc jeżeli tak naprawdę zwiedzacie najważniejsze atrakcje turystyczne, właśnie jak Valletta, czy na przykład Golden Bay, czy Trójmiasto, to naprawdę bardzo szybko możecie między tymi miejscami się przemieszczać, ale jeżeli wybierzecie już sobie takie miejsce, które jest trochę poza utartym szlakiem, to się okaże, że dojazd autobusem zajmuje tam 1,5 godziny w jedną stronę i jak tam dojedziecie, to już jesteście tak zmęczeni tą podróżą autobusem, że nie macie siły zwiedzać. Mnie po kilku miesiącach na Malcie bardzo irytuje lokalny transport i uważam, że naprawdę przydałaby mu się jakaś modernizacja, dlatego że autobusy bardzo często się spóźniają, często się zdarza, że nie przyjeżdżają w ogóle.
I też w wielu miejscach te autobusy przyjeżdżają rzadko, na przykład tylko raz na godzinę. I w ogóle, jeżeli na przykład chcemy gdzieś pojechać w weekend, no to się zaczyna problem, bo wtedy tych autobusów jest jeszcze mniej i są jeszcze mniej punktualne, więc naprawdę to podróżowanie autobusem do przyjemnych nie należy. Natomiast jeżeli przyjeżdżacie tutaj na bardzo krótki pobyt turystyczny, planujecie tylko zobaczenie najważniejszych atrakcji, to rzeczywiście autobusy się sprawdzą, bo swobodnie dojedziecie do Valletty, do Trójmiasta, do Mdiny, do Rabatu czy do Zatoki Golden Bay, więc najważniejsze miejsca będziecie mogli bez problemu zobaczyć. Jeżeli planujecie pobyt ze zwiedzaniem miejsc poza tym utartym szlakiem, poza najważniejszymi atrakcjami, to zdecydowanie własny transport będzie dużo lepszy. Tym bardziej, że własny transport też bardzo się przydaje, jeżeli jedziecie na wycieczkę na Gozo. Po prostu zwiedzicie więcej, będziecie mogli więcej zobaczyć i zajmie Wam to mniej czasu niż podróż autobusem i czekanie na przykład na przesiadki lub czekanie na spóźniony autobus. To doprowadza nas do kolejnego ważnego tematu, czyli do ruchu ulicznego. Pamiętajcie, że na Malcie mamy ruch lewostronny. I o ile nie macie problemu z tym, żeby się przestawić właśnie na prowadzenie po lewej stronie, to wynajęcie samochodu będzie dobrym pomysłem i zaoszczędzi Wam sporo czasu. Jeżeli macie przed tym obawy, co ja całkowicie rozumiem, bo to nie jest też takie oczywiste, żeby nagle prowadzić po drugiej stronie drogi, no to może być to trudniejsze i wtedy lepiej jednak skorzystać z tej komunikacji miejskiej. Natomiast jeżeli nie macie przed tym oporów, macie już doświadczenie w prowadzeniu po lewej stronie lub po prostu jesteście doświadczonymi kierowcami, to myślę, że to jest dobre rozwiązanie, żeby ten samochód wynająć. Malta jest w ogóle bardzo mała, to jest wyspa wielkości Krakowa, natomiast jak podróżuje się komunikacją miejską, to mamy takie wrażenie, że ta wyspa jest bardzo duża, do tego, że po prostu te podróże autobusem trwają dosyć dużo czasu, natomiast dopiero jak jedziemy samochodem, to widzimy, że rzeczywiście ta wyspa jest niewielka. Kolejna rzecz, o której musicie wiedzieć przed podróżą na Maltę, to maltańskie wtyczki. Na Malcie mamy wtyczki trzybolcowe typu G, dokładnie takie same, jakie są w Wielkiej Brytanii. Dlatego jeżeli przyjeżdżacie na Maltę, no to trzeba zaopatrzyć się w przejściówkę. Wystarczy nam taka przejściówka, bardzo podstawowa. I już mamy wtyczkę dwubolcową, taką jak u nas i możemy sobie ładować telefon czy komputer. Następna kwestia to woda na Malcie. Musicie pamiętać, że tutaj nie ma rzek ani jezior i cała woda pozyskiwana jest z odsalania wody morskiej. To sprawia, że woda w kranie nie smakuje zbyt dobrze, ma po prostu taki dziwny posmak, dlatego nie zaleca się picia wody z kranu. Jeżeli się tę wodę wygotuje, to ona już smakuje normalnie i my na przykład wodę z kranu normalnie wykorzystujemy do gotowania, do picia herbaty czy kawy, ale już do picia zwykłej wody nie. Kranówka się do tego nie nadaje. Trzeba tutaj kupować wodę butelkowaną albo po prostu mieć bardzo dobry filtr do wody z kranu, który nam tę wodę jeszcze oczyści. Picia wody z kranu bardzo nie polecam, bo smak jest po prostu bardzo, bardzo dziwny. Pogoda na Malcie i bardzo popularne pytanie, kiedy najlepiej przyjechać na Maltę. Temperatury tutaj są bardzo różne. Latem dochodzi do 40 stopni, nawet ponad 40 stopni i naprawdę jest bardzo trudno wytrzymać i funkcjonować. Za to zimą temperatura spada do 12-15 stopni i jest na przykład bardzo chłodno, bo w mieszkaniach nie ma ogrzewania, więc jest naprawdę zimno, szczególnie wieczorami i w nocy. Kiedy najlepiej przyjechać na Maltę w takim razie? Moim zdaniem najlepiej przyjechać przed sezonem, kiedy jeszcze nie ma zbyt wielu ludzi. Na przykład takim dobrym terminem jest marzec, kwiecień, maj, później końcówka września, październik, jeszcze początek listopada. Dlatego, że wtedy pogoda jest znośna, nie jest aż tak bardzo gorąco, ale nie jest też zimno, a jednocześnie na Malcie nie ma aż takich tłumów turystów,
jakie są latem od czerwca do połowy września. W ogóle każda pora roku na Malcie ma swój urok, bo na przykład zimą, no co prawda temperatury są niższe, ale po pierwsze jest bardzo zielono i naprawdę bardzo przyjemnie się w ogóle spaceruje po Malcie, można sobie robić dłuższe trekkingi i naprawdę okolica jest przepiękna, wszędzie jest zielono i tak jak u nas w Polsce na wiosnę. I na dodatek, poza sezonem, właśnie w zimie, jest bardzo mało turystów. Na dodatek też ceny są w ogóle dużo niższe, więc naprawdę ten pobyt turystyczny jest też i przyjemniejszy, i tańszy. Natomiast latem jest ciepło, jest dużo więcej turystów, no jest też drożej, ale na przykład jest też o wiele lepsza pogoda, żeby się kąpać. Woda w morzu jest dużo cieplejsza, więc to tak naprawdę zależy, co chcecie robić na Malcie, jakie macie oczekiwania od swojego pobytu tutaj. Ja polecam przyjechać na Maltę poza sezonem, bo uważam, że możliwość zwiedzenia tego kraju, kiedy nie ma tutaj tłumów turystów, jest naprawdę niesamowita. Kiedy my tutaj przyjechaliśmy właśnie w grudniu, to okazało się, że praktycznie w ogóle nie ma turystów i naprawdę przyjemnie nam się zwiedzało wszystkie miejsca, które normalnie latem są zatłoczone. Jeśli jednak chcecie mieć troszeczkę lepszą pogodę, żeby było cieplej, no to polecam Wam przyjazd w marcu, w kwietniu, a jeszcze ewentualnie w maju albo w październiku. Na jak długo warto przyjechać na Maltę? To też jest bardzo ciekawe pytanie, bo Malta jest dosyć niewielkim krajem i wszystkim się wydaje, że wystarczy tutaj przyjechać na 2-3 dni i tak naprawdę zobaczy się wszystko i koniec. To prawda, że Malta jest mała, ale musicie wiedzieć, że tu jest duża koncentracja zabytków jak na tak mały obszar. Ja byłam naprawdę zaskoczona, kiedy zaczęłam szukać informacji o Malcie przed przyjazdem tutaj, bo okazało się, że tu jest naprawdę bardzo dużo miejsc do zobaczenia. I tak naprawdę nawet po kilku miesiącach mieszkania tutaj nie skończyły nam się atrakcje, których jeszcze nie widzieliśmy. Moim zdaniem 2-3 dni na Malcie to jest zdecydowanie za mało, bo warto przeznaczyć przynajmniej 1 dzień, żeby zobaczyć Comino, 2 dni chociaż, żeby zobaczyć wyspę Gozo. I tak naprawdę, jeżeli przyjeżdżamy tutaj na tydzień, to zostają nam wtedy 4 dni na zwiedzanie samej Malty. Wydaje mi się, że taki tygodniowy pobyt to jest minimum, żeby zobaczyć w ogóle najważniejsze atrakcje na wyspie, ale to też nie będzie taki pobyt, gdzie poczujecie, że zwiedziliście wszystko dokładnie. To już wszystko, co chciałam Wam powiedzieć z takich podstawowych rzeczy, które powinniście wiedzieć i na które powinniście się przygotować przed podróżą na Maltę, tym bardziej jeśli przyjeżdżacie tutaj na własną rękę. Malta jest bardzo łatwym krajem do podróżowania, właśnie przede wszystkim ze względu na łatwą komunikację w języku angielskim i na to, że kraj jest stosunkowo mały, więc też no, łatwo się tutaj poruszać i trudno się tutaj zgubić. Bardzo Wam polecam podróż na Maltę. Uważam, że to jest jeden z najbardziej niedocenianych krajów w Europie, bo wydaje się taki niewielki i taki oddalony od wszystkiego, a tak naprawdę jest tutaj mnóstwo ciekawych atrakcji, które są warte zobaczenia i Malta, historia Malty i kultura tego kraju jest naprawdę bardzo ciekawa. Polecam Wam przyjechać i trochę tego maltańskiego uroku odkryć. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Postaram się Wam podpowiedzieć, jeżeli tylko będę potrafiła. Dziękuję, że oglądaliście. Zostawcie kciuka w górę i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia. Pa!